weekend byłam z rodzicami na działce i ku mojemu zdziwieniu jarmuż wypuścił już młode listki. Tutaj niestety jest już czwartek, więc trochę są poobrywane, bo mi obsechł od soboty. A jako, że to pierwsza nowalika, stwierdziłam, że ugotuję z tego zupę. Tu mam jeszcze warzywa z ubiegłego roku, były pokrojone wcześniej, zamrożone, więc troszkę tak niepapuśnie wyglądają. Jedna duża marchewka, gdzieś około taki kawałek pora, nie wiem, tak mniej więcej jak na grubość tego palca seler, no i pół niedużej marchewki. To wszystko wrzucam od razu już tu do garnka. W garnku jest woda i, łapka z kurczaka. I niech nam się to już gotuje. A w tym czasie pokroję jarmuż. Ja go kroję tak po prostu w miarę drobne paseczki, ale każdy niech sobie kroi jak lubi. Pamiętajcie też, że jarmuż ma trochę twarde te łodyżki, fajnie jest je drobniej pokroić. Niektórzy wiem, że wyrzucają, no ja po prostu je skroję, zwłaszcza, że nie mam go też jakoś super dużo. Ale jego dodamy na samym końcu, bo on się bardzo szybciutko nam ugotuje. W tym czasie obiorę sobie jeszcze kilka ziemniaków i dodam je i też je pokroję w kostkę. Od razu wrzucam do zlewu, żeby za chwilę je opłukać.
A wezmę jeszcze tego większego i sądzę, że starczy. Ziemniaki będę wrzucała od razu do warzyw, niech się razem gotują. Jeszcze tu oczko mi zostało, to się od razu pozbędę. Już Wam zaraz pokażę, jak to wygląda. Łapka, tak jak mówiłam. Można dać inne mięso, jeżeli nie lubicie łapki. Można dać kostkę, można dać kostkę rosołową. Wszystko zależy, co wolicie. Ja akurat nie preferuję tych kostek kupionych, wolę wszystko na bazie sama ugotować. Dodam jeszcze kilka ziarenek pieprzu, ziela angielskiego, ale to już zaraz zobaczycie. No dobra, warzywa mamy już gotowe. Tu dodajemy jarmuż. I mieszamy. Jeżeli widzicie, tak jak w moim przypadku, że jest za mało wody, wystarczy dodać. No dobra, to teraz czekamy, aż jarmuż zmięknie trochę. Ok, jarmuż nam już zmiękł. Tutaj w szklance mam
O, teraz widać. Tutaj w szklance mam 2–2,5 łyżki śmietany. Niektórzy rozrabiają ją jeszcze z mąką, ja osobiście nie lubię. No i teraz zalewam zupą, żeby wyrównać temperaturę. Zobaczymy, co mi wyjdzie. Jest to dość ważny krok, aby się zupa nie zważyła, a właściwie śmietana w zupie, żeby się nie zważyła. No dobra. I chwila prawdy. Nawet w miarę mi wyszło. Próbujemy jak słona. Ja bym dodała tak z łyżeczkę soli. Akurat my solimy bardzo mało, no może nawet półtorej. Tak jak mówię, no my solimy mało, więc wszystko zależy, kto co lubi. Jeżeli dla Was będzie za mało słona, to solcie. To Wam ma smakować. Czekamy, aż zupa się zagotuje i wyłączymy. No i to było na tyle.